Ciekawy przypadek pewnego silnika. Ktoś kojarzy, z czego to może być? Sprzęt? Pewnie nie. Pulsar NS125 i co się stało? Wymienimy mu łożyska wszystkie na przykładni, chociaż te takie, powiedzmy, że czuje się całkiem nieźle. Dziwny przypadek jest taki, że chciałem zamówić skrzynię do niego. W ogóle sprzęt przyjechał do mnie z Krakowa. W ogóle jeśli właściciel ogląda, to pozdrawiam. Wiem, że długo stoi u mnie ten sprzęt, ale już jesteśmy na dobrej drodze do zrobienia. Bo problemy były różne. Na szczęście filmy z Indii są zajebiste i pomagają bardzo mocno. Na przykład jak zdjąć koło magnesowe, jak nie możesz dobrać ściągacza do koła magnesowego. Otóż tu mam wszelkie możliwe dostępne na polskim rynku ściągacze do kół magnesowych, łącznie z tymi, które nówki sztuki zakupiłem specjalnie, żeby zdjąć tutaj. Natomiast wchodzę na stronę, wchodzę na YouTube'a, gościu rozbiera dokładnie taki sam silnik. Za przeproszeniem w ten otwór. Ręcznie mu normalnie zeszło te koło magnesowe. Kurde, proste, a genialne wręcz. Nieważne, co się zepsuło w tym sprzęcie. Otóż cylinder, wszystko, w ogóle motocykl chodził bardzo ładnie. Nie potrafiono go naprawić w Krakowie, a raczej nikt nie zajrzał do środka po prostu, bo o właśnie tutaj są resztki syfu, jakimś cudem się dostały. Resztki łożyska, jeśli możecie się domyślać. Ponieważ, zobaczcie co tutaj się stało, jak się pokieryszowało to wszystko i w ogóle mamy pękniętą obudowę, znaczy nie, tutaj nie jest pęknięta, tutaj jest jakiś taki dziwny coś, ale tam dalej jest pęknięcie, także łożysko tak się rozleciało, że wywaliło nam obudowę. Ta obudowa jest dostępna na szczęście, nawet nie jest jakoś piekielnie droga i pewnie ją trzeba będzie wymienić. O, to jest od tego wałeczka i wałeczek z pośredni gdzieś tu wywaliłem, a jest, przepraszam. Tutaj też jest taki dobrze złojony, więc też przydałoby się go wymienić. Najfajniejsze, że jest dostępny sam wałek, a tryby każdy jest oddzielnie dokupowany. W Chińczykach niedostępne, tylko kompletne wałki, a tutaj wszystkie poszczególne przełożenia są dostępne i trzeba sobie samodzielnie przełożyć. Ciekaw jestem, czy ta zawleczka będzie dostępna. Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale generalnie do ogarnięcia nie? Jest. Także no, tak to sobie tutaj wchodzi ładnie, cyk, cyk. W ogóle bardzo taka w Chińczykach zazwyczaj właśnie wałki, to oczywiście są dwa, no bo jakże mogło być inaczej. 5 czy 6-biegowe, nieważne, ale zazwyczaj jest, tak jak pamiętam, jeden wałek z wodzikami i 3 wodzikami. Tutaj mamy 2 wałeczki oddzielnie, także więcej miejsca to zajmuje, ale to jakoś tak trochę lepiej ta skrzynia jakby chodzi. Reszta silnika no, jest banalna tak naprawdę w swojej prostocie. Także nie jest to niczym nadzwyczajnym, żeby to wyjąć. To łożysko, nie słyszycie tego, ono też szumi. Dlatego wydaje mi się, że jak już mam go na wierzchu, to wymienię wszystkie 4. No bo wydawało mi się, że to tylko będzie do wymiany. I będzie prosta, łatwa robota. Rozpołowię, skręcę i pozamiatane. A tutaj taki feler się trafił, że tutaj po prostu ten wałek latał i dlatego sprzęgło niby działało, niby nie działało. Większość czasu ciągnęło, no bo skrzynia była ustawiona jakoś tutaj delikatnie bokiem i już o siebie tarły przełożenia. No i jak dostało to temperaturę, to tym bardziej gorzej chodziło. No, więc ten oto ziomeczek działa. Ku mojemu zdziwieniu nie oryginalny już akumulator, ale doładowywany za 2 razy był, cały czas trzyma parametry. Też ciekawe, że nie schodzi, a wiem, że ten pojazd długo stał, zanim do mnie dojechał i mało kilometrów zrobił, ale się zrobi, będzie jeździł i będzie jeździł dobrze. A no w ogóle tutaj, zobaczcie, igiełka wypadła. No dawaj to. Tu igiełka. Zostawiam to tutaj, bo i tak ta budowa niestety będzie musiała iść do wymiany. Więc nawet nie będę zrywał tej uszczelki. Z tej strony będę musiał. A tutaj z tej strony już jest czysto. O, i to jest pozostałość po to, co zostało z łożyska. Jest teraz uszkodzone, bo musiałem je wyjąć. Więc delikatnie sobie je rozłupałem i w ten sposób wyciągnąłem bez ściągacza. No, także tak ono wyglądało. Pozostałości, oznaczenia
nie jest ono jakieś takie typowe, więc też musiałem poczekać troszkę na zamówienie tego łożyska, ale jest już wszystko na dobrej drodze, także nie byłem pewien tylko tej cholernej. Dwie rzeczy, które mnie tutaj zaskoczyły, to właśnie raz to, że żaden ściągacz mi do tego nie pasował, dwa, że wywaliło to łożysko i stąd problem. A nie, że po prostu wyeksploatowane łożysko z jakiegoś tam powodu. Nie. To łożysko padło, bo to się rozsypało. A się rozsypało to wszystko, nie wiem. Nawet ciężko mi powiedzieć dlaczego. Przez użytkowanie? Nie sądzę. Dobra, jako że mamy vlog warsztatowy, to przydałoby się dokonać formalności w postaci wylosowania dwóch gadżetów, upominków, które zapowiadałem przy filmie o temu. W ogóle ten film się całkiem fajnie wyświetlił, za co Wam bardzo dziękuję, bo Wy, moi subskrybenci, którzy oglądali ten film dość ambitnie, spowodowaliście, że zwiększył się jego zasięg, a przynajmniej tak podpowiada mi Google. Fajnie, no i faktycznie nie spodziewałem się takich wyświetleń, podejrzewałem, że tam będzie jakiś, nie wiem, jak piątkę przebije, to będzie super, a jest ponad 10 000 wyświetleń na dzień dzisiejszy. 15 nawet, także trzykrotnie więcej niż zakładałem. Super. Być może temu jeszcze się pojawi kiedyś, jeśli mi to zaproponują. Na pewno zaproponowano mi inną współpracę, której miałem już nie brać, ale pomyślałem sobie, że kurczę, jako właśnie forma takiej nagrody dla Was, to nie jest takie złe rozwiązanie. I o ile gadżety z temu to jest pierdoła, taka za kilkanaście złotych dosłownie, to jedzie coś grubego, także zostańcie ze mną. Niestety będzie kolejny, powiedzmy, test akcesorium do motocykla, ale z myślą właśnie o odesłaniu go jednemu z Was, jednej z Was. Statystycznie na tym kanale jest całe 3,5% kobiet. Także wow. Dobra, losujemy. Uwaga, będzie reklama. Oto i ten film. Tutaj już sobie wrzuciłem go do losowania. 54 komentarze. Dobra, jedna rzecz, o którą prosiłem, żebyście wpisywali nazwę motocykla w swoim komentarzu. I takie komentarze biorę pod uwagę, jeśli chodzi o losowanie interfejsu diagnostycznego, ale nie mam tego jak przefiltrować, więc losuję do momentu, aż pojawi się ziomek, który wpisał nazwę motocykla. Nie jestem pewien, czy będę miał końcówkę do tego sprzętu, w razie czego po prostu trzeba będzie dorobić, ale to już jest mały pikuś. No i jest blokada na tarczy. I tutaj pierwszy komentarz, który wyskoczy, ten idzie na tarczę, znaczy na blokadę hamulca i roll gazu. Także jedziemy z koksem. Jak się pojawi nazwa motocykla, to wysyłam OBD. Jak się nie trafi nazwa motocykla, to wysyłam roll gas. 3, 2, 1, hops. I jak zawsze zajebisty vlog. Coyotus77, proszę ja Cię bardzo. Weź napisz mi najlepiej na maila. Dobra, to teraz interfejs diagnostyczny i pierwszy komentarz, który wyświetli mi się z nazwą motocykla. Fajny materiał, najbardziej ciekawy jest interfejsu, zwłaszcza czy połączy się z Honda CB650 z 2014 roku. Seba Shamuraj 1071, proszę Cię, napisz maila i wysyłam Ci interfejs. CB650 powinno się bez problemu połączyć. Prawdopodobnie będziesz potrzebował przejściówki 6 pin na OBD, bo chyba Honda montuje właśnie tą małą kosteczkę, ale nawet zrobienie jej nie powinno być trudne, tudzież do kupienia to jest kilka złotych. Także tyle. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć, jak wygląda Zontes, nie C125, tylko 125C2. Dziwnie mają te nazwy podawane. Tutaj na naklejce inaczej to powinno się czytać, nieważne. Ważne jest to, jak wygląda z tyłu. I powiem Wam tak, jak się patrzy na ten motocykl z tej perspektywy, siedzenie jest niezamknięte, bo niestety akumulator nie siedzi w środku, żeby nie rozładowywał się, jak będzie sobie stał na salonie. Podejrzewam, że nie za długo tam postoi, ale jednak. Dlatego nie jest dopięte, żeby nie było problemu potem z jego otwarciem, potem gmerać śrubokrętami, otwierakami i tym podobnymi rzeczami bez sensu. Nie ma to znaczenia. No, taka podwójna lampka zrobiona. Z tyłu jak się na niego patrzy jest ok. Z tej perspektywy jak się na niego patrzy jest ok. Wydaje mi się, że najgorzej on wygląda z tej perspektywy. Znaczy, no nie jest źle, ale jakiś ten zadupek mi nie pasuje. W tej zwykłej C1 jest to ciekawsze, lepsze rozwiązanie, ładniejsze rozwiązanie. Tutaj więcej miejsca. W ogóle dużo nie zmienili, trzeba przyznać. Chociaż na plus. Na plus jest ten dostęp do filtra oleju, powietrza. Do oleju też jest prosty, więc serwisowanie jest proste, nie trzeba podnosić za każdym razem zbiornika. Zbiornik tak naprawdę trzeba podnieść w zasadzie tylko do regulacji zaworów, jak tak to świeca, wszystko jest na wierzchu, także git.
A tu trochę więcej miejsca się zrobiło. Ten zadupek jest taki sam, tylko dokręcili raczej tutaj taką ramę pomocniczą, która jest wspornikiem dla tego błotnika. No i nie wiem, jak dla mnie trochę tutaj za szeroko jest, tak nieproporcjonalnie to wygląda. Nawet jeśli założymy fotel. Ops. No i ten fotel jest tak dosłownie troszkę dłuższy. Widzę jeden problem z tym sprzętem związany i z miejscem na pasażera. W sensie, że nie ma za bardzo gdzie ten pasażer się złapać, jeśli nie kierowcy. Więc tak, no zrobili, bo zrobili, czy do końca przemyśleli, nie powiedziałbym. Nie wiem, jakoś tak te proporcje mi nie pasują w tym motocyklu. Ale to ocencie sami, jak to waszym zdaniem wygląda. Tego chyba nie było wcześniej, tego elementu. Po co on tutaj jest, to też nie do końca wiem. No ale tak to, no dobra, nie jest zły. Nie jest zły. Choć ja dalej pozostaję przy modelu C1. Witamy pana na przyglądzie. Ktoś by był ciekawy z was, jak wygląda zontesik troszkę bardziej od środka, to proszę was bardzo. Drugi przegląd tego sprzętu, 5000 km około. I oto jak mamy tutaj sytuacja się klaruje. Podobno zdarzyły się takie sytuacje, że coś jest nie tak ze świecami w tych sprzętach, bo świece zamontowane oryginalnie do tego sprzętu są torchy BN8 RT i P. I powiem wam tak, szukałem teraz jakiegoś sprzętu, żeby to znaleźć, znaczy dobrać zamiennik, nie da rady praktycznie, bo no nie ma. Tak długiego gwintu nie znalazłem. Natomiast te problemy, które były z tymi sprzętami, niestety wynikały z tego, że po prostu pojazdy były odpalane na krótko, na próbę, tak wiecie, pokazać klientowi szybciutko i gdzieś tam te świece się po prostu zalewały. To był największy problem podobno. A tak to no, ona kosztuje 100 z hakiem od sztuki, więc no trochę kasy jednak kosztują. To nie są takie najtańsze świeczki, albo nie te, które wiecie, są stawiane do skuterków za 1000 zł, czy 1600 w Biedronce. No dobra, wracając do tematu. Sporo jeszcze miejsca, tu już wszystko ładnie jest wygospodarowane. Tutaj mamy podłączenie do pompy paliwa. Ogólnie zdjęcie zbiornika na szczęście nie wiąże się z rozpinaniem tutaj całego przodu. Znaczy trzeba tutaj troszkę pozdymować, troszkę porozkręcać, tak wiecie, podejść. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, zobaczcie z czego korzystam. Macie cały poradnik, jak to wszystko zdjąć na YouTubie. To są materiały jakby wewnętrzne Zontesa, ale one są ogólnie dostępne i to jest bardzo fajne, bardzo pomaga przy robocie, przy tych sprzętach. Rzecz, która mi się bardzo spodobała. Tutaj jest puszka od filtra powietrza. Gdzie jest druga część jej, to już nie wiem, wyrzuciłem, nieważne, nie było tematu, ale najfajniejsza jest tutaj ta rura. To nie jest wlot powietrza, wyobraźcie sobie. O, tu jest druga część. Tu jest filtr powietrza, o tu dokładnie, czyli po zdjęciu tego panela kilka śrubek, wyjmujecie filterek, wkładacie nowy, czyli nie trzeba zdejmować tutaj całego tego pierdzielnika. Ja i tak musiałem go zdjąć, ponieważ musiałem się dostać tutaj do układu chłodzenia. Podobno słaby płyn chłodniczy jest stosowany w tych sprzętach, jakiś taki felerny. Dlatego jest jakiś ponadstan gotowania się tego sprzętu. Czyli nie gotowanie, ale faktycznie szybko się dogrzewa w korkach ten sprzęt. Z drugiej strony mamy 3 cylindry wysilone. No nie wiem. Jest opcja zmienić. Motocykl jedzie na Chorwację, Bałkany w każdym razie, więc kilka kilometrów zrobi, także świeży olej, świeży filterek. Damy mu nowy płyn chłodniczy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie lepiej jeździł. Miały być zmiany świeczki, zamiennika nie znalazłem, to nie zaglądam. Zawory. Ciekawa rzecz, wyczytałem w książce serwisowej 40 000 kilometrów pierwsza regulacja zaworów. Także bardzo spoko. No a w sumie świecę inspekcja przy 5000, czyli właśnie przy tym drugim przeglądzie. Przeglądy ogólnie są co 5000 km. A i najfajniejsze jest to, że klucz do świec 14 mm,
ten nie wchodzi, więc trzeba skorzystać z tego z zestawu naprawczego, dlatego warto ten zestaw naprawczy mieć i to zaraz to idzie w ten sposób. Taka fajna przedłużka i tutaj mamy takie małe miejsce, ale akurat właśnie na świece zapłonowe, także, znaczy na świece, na zestaw kluczy, który jak widać warto mieć ze sobą. Nawet na przyszłość do mechanika, chyba że po prostu sobie kupię jakiś węższy klucz prędzej czy później, co by mieć do tego sprzęciora. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Jest jeszcze case tego typu, filterek oleju. Tutaj mam jeszcze oryginał założony, ten, który dostałem na pierwszy montaż, ale z tego co pamiętam, zdaje się to jest HF533? Nie, to nie ten. Gdzieś tu miałem zakupione oryginalne zamienniki, dedykowane zamienniki. Teraz które to było? Czy to było 151? Nie. 138 to jest chyba Romet. Dobra, nie mam ich tutaj, ale jest zamiennik w Hiflo. Podrzucę w komentarzu, tudzież w opisie filmu. Jakbyście bardzo potrzebowali, jak się pojawią zamienniki do świec, to też to zobaczymy wkrótce. Co to? PKE? Czyżby? No i w ogóle tutaj te mocowania, zobaczcie, jak jest śmiesznie to zrobione. Tutaj ta owiewka, tu jest ten plasticzek idzie i w niego wchodzi drugi plasticzek tam ze zbiornika i najfajniejsze, że on jest montowany na te dynksy. Jak mnie to wkurza. I jeszcze to jest zrobione tak, że musicie sobie to delikatnie odgiąć. Tak to jest oczywiście ogarnięte. I jakoś tak od spodu i od góry wypchnąć te zapinki. A tutaj jest ta jedna zapinka schowana pod plastikiem, także kilka takich miejsc bardzo niepozornych na wsadzenie elementów. Tutaj jakoś od spodu też to trzeba odgiąć, żeby dojść do mocowania tutaj tych plastików. Więc no jest, mówię, bez takiego filmu, który jest instruktażowy, to faktycznie byłoby ciężko, albo bez jakiejś serwisówki. No ale Zontes akurat jest znany z tego, że ma takie rozwiązania, że dzieli się tym w bardzo łatwy sposób, mają to wszystko przygotowane, rozpracowane, chociaż oni mają też taką tendencję do tego, że jeśli jest jakaś trudniejsza sprawa do zrobienia w motocyklu, to zazwyczaj przeoczą tą kwestię trudną, skupią się tylko na tym, co konkretnie ma być pokazane. W tym konkretnym przypadku, znaczy nie konkretnie w przypadku 700, ale w przypadku 350 na przykład regulacja zaworów. Pokazują na YouTube, możecie znaleźć film, jak wykonać regulację zaworów, ale nie ma pokazanego, jak się dostać do głowicy, do płytek. I nigdzie nie jest wspomniane, że trzeba wyjąć silnik, albo upuścić przynajmniej. Także tak. Fajnie zrobili, ale nie do końca wszystko tak, jak być powinno. Proszę bardzo, kolejny przykład na Androida Auto. 6-calowy ekran. No i co? Miał być nieprzydatny bajer, zbędny bajer do motocykla, a tu nawet działa. I działa lepiej niż ta oryginalna nawigacja, trzeba przyznać. Z drugiej strony tu na wyświetlaczu na tyle dużo się dzieje, że po co zaprzątać sobie głowę informacjami z nawigacji, jak można mieć ją na oddzielnym ekranie. Spoko. Swoją drogą muszę aplikację dorwać, bo jest bardzo ciekawa. Z aplikacji Zontesowej możecie go odpalać, otwierać siedzenie, oczywiście sprawdzić, gdzie jest, wirtualne klucze gdzieś tam przekazywać i tak dalej, i tak dalej. Także jest tam trochę tych bajerków. No, tylko muszę mieć motocykl najlepiej testowy, żeby móc to pokazać. Coraz to dziwniejsze te sprzęty przyjeżdżają czasami. Blink. Słyszeliście w ogóle o takiej marce kiedykolwiek, gdziekolwiek? Bo ja nie. Blink Falcon 50. Albo coś przegapiłem, albo nie wiem. Generalnie Falcon 50 no to Barton, nie? Ale Barton nigdy nie przypominam sobie, żeby miał taką markę opisaną. Ale co tutaj mamy do zrobienia? Mamy tu do zrobienia oczywiście przyglądzik kolejowy, czyli nic nadzwyczajnego. No i przede wszystkim odblokować. I patrz, nie zobaczycie. Tutaj przycisk, cyk, wyłączanie blokady albo jej ponowne uruchamianie. A tu od tej strony siedzi sobie moduł MKR1, który już Wam kiedyś pokazywałem.